Tak wyglądała figurka wcześniej, przed zniszczeniem. No i tutaj mamy efekty, ale wpadł nowy pomysł z nową, inną sceną i dzisiaj to zaczniemy robić. Do dzieła. Witajcie, ja jestem Estar, a dzisiaj Was zabieram w podróż po rekonstrukcji i upgrade'u figurki, która uległa zniszczeniu przy okazji gry. Niestety czasami się tak zdarza. Natomiast ja nie ubolewałem nad tym faktem jakoś za długo. Zostawiłem sobie tą figurkę na późniejszy czas, żeby wymyśleć jakiś sposób jej naprawy lub co z nią zrobię. I przez długi czas sobie czekała. Dopiero w ostatnim czasie wpadł mi pomysł taki, że skoro jednostka nocnej straży, głównie walcząca z innymi lub z dzikimi, może ulec zniszczeniu, więc może zrobić i uchwycić taką scenę właśnie dokładnie tego zniszczenia. Więc wykorzystałem zombiaki z Warhammera Age of Sigmar i pododaję troszkę tych figurek, tworząc scenę niszczenia albo ataku na Skorpiona, dodając również parę elementów zasieków, jakieś włócznie, jakieś czaszki. Będzie to robiło swoją kompozycję i swoją scenę tak naprawdę, bo będę chciał chwycić dokładnie właśnie tą scenę taką żywą, bezpośrednio na całej figurce, tworząc mini dioramę. Więc to będzie zarówno jednostka i też uchwycenie pewnej chwili, pewnego momentu, zarówno destrukcyjnego, jak i życia. Zauważyliście, że na każdej z moich jednostek zrobiłem coś w stylu właśnie zatrzymania chwili w jakimś danym konkretnym momencie. Więc to samo będę chciał robić na każdej jednostce, którą będę robił, a w całości będą tworzyć Czarny Zamek w idei. Tutaj jeszcze troszeczkę muszę opowiedzieć o elementach, jakie są na tej figurce. Widzicie w tle, że jest dużo przygotowanych elementów druku 3D, czy też kupionych innych elementów z innych systemów, które wykorzystuję w połączeniu ze swoimi pomysłami. I tutaj wykorzystuję elementy budynków Gondoru z racji, iż te mini makiety można łączyć ze sobą w dowolnym układzie, tworząc całe budynki lub też zniszczone elementy. Więc bardzo fajnie nam to pasuje do całej idei i wzbogacone o dodatkowe elementy z drewna, czy też jakichś kamieni, jakichś czaszek, jakichś zasieków, takich elementów ozdobowych. Natomiast całość po sklejeniu, ułożeniu zaczyna robić naprawdę bardzo fajny efekt i też tworzyć nam konkretną scenę. Osobiście nienawidzę kleić kropelką czy superglue, natomiast ten ból rekompensuje efekt końcowy. Tutaj też zobaczycie, jak to w końcowym efekcie wyszło. Wydaje mi się, że naprawdę dość kozacko. Ale jestem ciekaw, jaką wy macie opinię. Czy wam się podoba, czy coś byście zmienili? Dajcie znać w komentarzu. To jest nasze takie przygotowanie, podmalowanie. To, co dzisiaj robimy. Podzielimy sobie na takie etapy mniejsze tutaj, czyli de facto przyklejenie tych modeli, ustawienie tej sceny. I dokładnie to robię w tej chwili na ekranie. Możecie sobie zobaczyć. Do każdego filmiku w opisie będę wrzucał opisówkę technik i rodzajów, jakie używam, z odnośnikami do konkretnych filmików różnych twórców, żebyście mogli sobie w międzyczasie pooglądać, nabyć trochę wiedzy i też popróbować samemu trochę malowania. Trochę wam opowiem o
moim podejściu już zdążyliście troszkę poznać, jakie mam zdanie i też swoje poglądy odnośnie malowania i też tworzenia podstawek, figurek, czy też ogólnie kreacji. Wszystkie jakieś figurki, które mamy dostępne, zazwyczaj są zastygnięte w jakiejś pozie konkretnej, jednej. Często jest to dość nudna pozycja, nie nadająca w ogóle życia. Więc trochę chcę to urozmaicić i dodać tego życia do całych figurek, jednostek, tworząc naprawdę jakąś mini epicką scenę lub też symbol, który naprawdę w całości będzie tworzyć coś ciekawego. Dlatego też ja sam nie rozpaczałem jakoś specjalnie nad zniszczeniem figurki. Dużo się mówi o podejściu, albo szklanka jest do połowy pusta, albo do połowy pełna. Natomiast nikt nie tłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi. Tu chodzi o nasze podejście, czy też pozytywne, czy też negatywne. I szczerze mówiąc, pozytywne daje nam efekty takie, że bardziej rozwijamy swój umysł i szukamy drogi wyjścia, rozwiązania, a nie zapętlamy się w negatywnych myślach. To też skutkuje później różnymi efektami, które same nas zadziwiają. Kolejnym etapem jest pomalowanie podkładem czarnym wszystkich elementów plastikowych i nadanie też kierunku oświetlenia, jakie na danej figurce sobie ustaliłem. I to jest jak gdyby drugi etap przygotowywania takiego modelu pod malowanie. Następny etap to już nakładanie białej farby i określanie kierunku padania światła, czyli elementy bardziej rozjaśnione od dolnych jak gdyby elementów przyciemnionych czy też przycienionych. Ja stosuję technikę suchego pędzla do określenia i nałożenia tej białej farby tam, gdzie bym chciał. Mamy tutaj dwa elementy. Przede wszystkim światło odgórne rozproszone, czyli na elementach fortyfikacyjnych, i mamy od płomienia przy samym skorpionie.
Ostatnim etapem w modelowaniu i przygotowywaniu tej figurki pod malowanie jest nałożenie kontrastu Citadel Lasar Blue. Staram się go nakładać więcej od zacienionych części, czyli od spodu, lub gdzie jest największy potencjalny cień, natomiast najmniej w tych rozjaśnionych. Tu możecie właśnie zobaczyć, jak wygląda figurka po pierwszym etapie i przygotowana do malowania, więc następny odcinek już będzie stricte z malowaniem. Natomiast ja Was dzisiaj już żegnam. Dziękuję, że dotrwaliście do teraz. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, suba, może komentarz i do zobaczenia. Pamiętajcie, Wasza warta trwa.